Eleganckie pudełeczko z łuby na drobny prezent wyszło mi tak. Czasami idę w odwiedziny i dla gospodarza mam taki mały prezent. Taki absolutnie niezobowiązujący drobiazg, no i trzeba go do czegoś włożyć, żeby wywołał lekki efekt wow. Wkład do pudełeczka niezobowiązujący, więc samo pudełeczko też nie powinno być drogie, więc dzisiaj taki pomysł za paręnaście złotych. Po pierwsze, wybrałam niedrogie pudełeczko, ale w ciekawym kształcie. A do tego przydadzą się dwie farby akrylowe, no max 3. Kluczowa jest biała farba, bo obwódka dodaje pudełeczku elegancji. Drugi kolor zależy od Was. Ja użyłam niebieskiego, ale dodałam jeszcze kroplę szarości, żeby ostatecznie kolor miał taki lekki charakter vintage. Ale do tego projektu sprawdzi się dosłownie każdy kolor. Różowy, fioletowy czy zielony naprawdę będzie wyglądał dobrze. Gdy pudełeczko wyschło, polakierowałam je jeden raz lakierem akrylowym matowym, ale jeżeli ma być tanio, to nie musicie tego robić. A jeżeli ma być mega łatwo, to cieniowanie także możecie odpuścić. Ale uważam, że cieniowanie tutaj nieźle wygląda i można sobie akurat na tym pudełku troszkę poćwiczyć. Linię połączenia białej farby i niebieskiej trzeba będzie jakoś fajnie zamaskować, więc jeżeli cieniowanie wyjdzie słabo, to potem dzięki temu maskowaniu nie będzie tego widać. Wycieniowana pokrywka prezentuje się tak. Dół także można cieniować i nie cieniować, ale jeżeli nie lubicie cieniować pędzelkiem, można to zrobić gąbeczką. W tej chwili pokrywka nie wygląda źle, ale warto zamaskować połączenie farby niebieskiej i białej. Proponuję namalować prosty szlaczek konturówką, ale jeżeli nie macie konturówki albo nie macie ochoty na szlaczek, można tam po prostu coś przykleić. Sznureczek, perełki, koronkę, to wszystko będzie wyglądało ok. Ale jeżeli macie jednak ochotę powalczyć konturówką, to ten szlaczek robi się po prostu tak. Główną ozdobą pudełka są oczywiście róże zrobione z masy super lekkiej. Masa nie jest specjalnie tanim produktem, ale jest mega wydajna. Na zrobienie tych wszystkich różyczek nie zużyłam nawet 1/10 opakowania. No ale wracam do tematu i różyczki robimy tak. Wygniatam płatki i przygotowuję kuleczkę, która będzie środkiem róży. Kuleczkę owijam szczelnie 3 płatkami. To jest środek różyczki, albo można to tak zostawić i będzie po prostu pączek. No i od tego momentu, jak duża będzie róża, zależy od tego, ile płatków dokleicie. To się tak fajnie lepi, że aż trudno przestać. Nie potrzebujemy żadnego kleju, to się po prostu świetnie do siebie lepi i bez problemu kształtuje palcami. A jak to jest Wasza pierwsza w życiu różyczka i trochę nie wyszła, to można ją zgnieść, rozwałkować i zacząć robić od początku. Zrobiłam kilka róż, ale postarałam się, aby każda była troszkę inna. To nie jest wyzwanie, żeby zrobić inny kształt, bo on zrobi się sam podczas lepienia, ale chodzi o to, żeby zrobić inną wielkość kwiatka. Spójrzcie na gotową pracę, taka różnorodność naprawdę świetnie wygląda. Kwiatki gotowe, ulepiłam jeszcze wąsy, żeby kompozycja różana była ciekawa, no i na końcu dolepiłam jeszcze listki. Do listków fajne są moldy albo foremki, coś na pewno u nas w sklepie znajdziecie, bo mamy fajny wybór. A jak ma być całkiem niedrogo, to wystarczy pójść na spacer, jakiś listek sobie znaleźć i na nim poodbijać masę. Za 2-3 godziny glinka przeschnie i możemy się zabrać za lepienie całości. Tyle elementów przygotowałam i do tego pistolet na klej na gorąco. Żeby kompozycję można było swobodnie ułożyć i żeby za bardzo nie odstawała od pudełka, trzeba poobcinać tyły różyczek. Czasami tnę na płasko, a czasami troszkę skośnie, żeby różyczka ładnie bokiem leżała mi na pudełku. No i teraz wystarczy to skleić. Za ładną torebkę prezentową zapłacimy już w sklepie 7-8 zł, a ten projekt wyszedł nawet niecałe 2 razy drożej. Bo założyłam, że kupujecie tylko pudełko z łuby, które kosztuje niecałe 8 zł, a dodatkowych parę złotych to tylko zużycie materiałów, które i tak już macie w domu, a na boki warto coś dokleić. A tym razem zamiast oczywistej koronki wybrałam sympatyczną taśmę z chwościkami. Gotowe pudełko prezentowe wygląda tak. Nieduże, niezobowiązujące, ale najważniejsze, że od serca. Jeżeli Wam się spodobało, to jak zwykle listę wszystkich produktów, które używałam w tym filmie znajdziecie pod wideo, czyli w opisie filmu.
Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.